Marzeniem każdego producenta muzycznego jest posiadanie własnego studia. Mówię tutaj o lokalu, w którym znajduje się sprzęt, adaptacja akustyczna oraz wystrój dopasowany do indywidualnych potrzeb i gustu. Miejsce to ma się stać świątynią kreatywności, w której w pełni możemy się oddać pasji, jaką jest tworzenie muzyki. Cały ten opis brzmi wręcz bajkowo i tak też jest w rzeczywistości, bo mało kogo stać na realizację takiego projektu. Tak się jednak składa, że gwiazdy EDM nie szczędzą pieniędzy na wybudowanie wymarzonego studia, którego design i wyposażenie powodują opad szczęki. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy studia dwóch holenderskich gwiazd, a konkretnie Martina Garrixa i Nickiego Romero. Zapraszam! Na pierwszy ogień idzie nie kto inny jak Martin Garrix, który mimo że ma dopiero 21 lat, posiada nie jedno, a dwa wymarzone studia muzyczne. Taki rozmach robi wrażenie, tym bardziej, że każdy z lokali ma nieco inny profil. Trzymajmy się chronologii i omówienie zacznę od prywatnego studia Holendra. W listopadzie 2015 roku świat obiegła informacja o otworzeniu prywatnego studia Martina Garrixa, które mieści się w Holandii. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia, które ukazały rozmach całego przedsięwzięcia. W pełni regulowane oświetlenie ze zmienną kolorystyką, minimalistyczne biurko z przestrzenią na m.in. laptopa, klawiaturę MIDI, interfejs audio i monitory odsłuchowe oraz pełna, nieco futurystyczna adaptacja akustyczna wykonana przez firmę Vicoustic naprawdę robią wrażenie. Całość zaprojektował Jan Morel, który, co ciekawe, odpowiada również za projekt studia Hardwella, o którym będzie mowa w kolejnym odcinku. Teraz przytoczę kilka kwot, aby przybliżyć Wam koszt takiego przedsięwzięcia, oczywiście pomijając sam remont pomieszczenia. Hotel firmy Herman Miller, który widzicie na fotkach, to koszt rzędu $780, czyli jakieś 2800 zł. Biurko firmy Vicoustic to wydatek na poziomie 5800 zł, a koszt jednego sfalowanego panelu akustycznego wspomnianej wcześniej marki to 1700 zł, z czego w studiu Garrixa na suficie wisi ich 25, a kolejne są przymocowane do ściany za biurkiem. Na uwagę zasługują również monitory odsłuchowe, bo jest to produkt firmy Genelec, a konkretnie model 8351 APM po około 13 000 zł za sztukę. Tak mógłbym wymieniać dalej, ale myślę, że te liczby dają pojęcie o stopniu zaawansowania projektu. Może i nie jest to największe powierzchniowo czy najbardziej wypasione studio, ale design z pewnością może się podobać osobom ceniącym minimalizm. Tak wygląda prywatne studio Martina Garrixa, jednak nie jest to jedyne miejsce do tworzenia muzyki, jakie posiada. W kwietniu tego roku Martin połączył siły z Martinem Wolfishem, właścicielem FC Wolfish. Jest to firma zajmująca się rejestracją oraz postprodukcją nagrań, z usług której korzystają topowe gwiazdy jak Snoop Dogg, Lady Gaga czy David Guetta. W posiadaniu firmy, a tym samym Garrixa, jest budynek mieszczący się w Amsterdamie, który tak naprawdę jest kompleksowym i bogato wyposażonym studiem muzycznym, zdolnym zadowolić najbardziej wybrednych artystów. Zapewne część z Was się zastanawia, po co Garrixowi drugie studio. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jako właściciel Stampede Records potrzebował siedziby wytwórni, czyli miejsca, gdzie współpracujący z nim producenci mogliby spokojnie tworzyć muzykę. W związku z tym FC Wolfish zmieniło nazwę na Stampede Recording Studios i tym samym stało się powodem do dumy i wizytówką Holendra. Całą koncepcję najlepiej opisują słowa Martina, które widnieją na oficjalnej stronie studia. Celem było stworzenie w Amsterdamie platformy i inspirującego miejsca, gdzie tekściarze, muzycy i producenci z całego świata mogą się razem spotkać i wspólnie tworzyć niesamowitą muzykę. Jest to jak najbardziej realna wizja, bo studio zawiera wszystko, co można sobie wymarzyć. Począwszy od high-endowego sprzętu przez perfekcyjną adaptację akustyczną, wyszkoloną i doświadczoną załogę służącą pomocą oraz na przestrzeni do wypoczynku kończąc. Wszystko to i wiele więcej znajdziemy w siedzibie Stampede Records. Jak możemy dowiedzieć się z ostatniego odcinka drugiego sezonu vlogów The Martin Garrix Show, studio czeka odświeżenie w postaci remontu. Zdjęcia, które widzicie w tle, to jedyne dostępne fotki jeszcze sprzed modernizacji. Spośród tych wszystkich informacji mnie najbardziej zastanawia, czy projekty przewidywały miejsce na pizzę, której Martin jest miłośnikiem. I love pizza. I love it so fucking much. Amazing. Ale to tyle o twórcy Animals i przejdźmy do omówienia studia kolejnego artysty, którym jest Nicky Romero. Właściciel wytwórni Protocol Recordings postanowił zaadaptować jeden lokal, który jest jednocześnie siedzibą wytwórni, ogólnodostępnym studiem nagraniowym,
przestrzenią do nadawania audycji na żywo, a nawet zostało przewidziane miejsce na prywatne studio i oddzielny pokój do nagrywania instrumentów. Całość mieści się w budynku składającym się z 3 segmentów i 2 poziomów. Na dole znajdują się pokoje studyjne, które za chwilę omówię, a na górze biuro wytwórni ze specjalną sekcją do odsłuchiwania dem nadsyłanych utworów. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. W przypadku Nickiego mam ułatwione zadanie, ponieważ na oficjalnej stronie Protocol Recordings jest specjalna sekcja poświęcona specyfikacji studia. W związku z tym najpierw zajrzyjmy do prywatnego pokoju artysty. W porównaniu do studia Garrixa mamy tutaj znacznie więcej sprzętu. W oczy rzuca się perkusja firmy Roland, której koszt to około 14,5 tysiąca złotych. Monitory odsłuchowe Genelec model 8250A to wydatek na poziomie 6500 zł za sztukę. W rogu możemy zauważyć zrobione na zamówienie głośniki, które zostały wykonane przez Miszę Jacobi, która, co warto zaznaczyć, miała udział w tworzeniu studia Armina Van Burena, Fedi Legranda czy braci Shoutek. Na uwagę zasługuje również syntezator Minimoog Voyager XL, którego cena na eBay zaczyna się od przeszło 18 tysięcy złotych. Mikrofon to Manley Cardioid Microphone za prawie 10 tysięcy złotych. Pośród tych wszystkich nazw, które dla laików są zupełnie obce, całkiem swojska wydaje się firma LG, której to monitor stoi na biurku. Jest to model serii Ultra Wide z zakrzywionym ekranem. Cena 3900 zł. Nie zabrakło również pełnej adaptacji akustycznej utrzymanej w nowoczesnym, a wręcz futurystycznym stylu. Już teraz kwoty zainwestowane w studio wydają się całkiem spore, a omówiliśmy dopiero pierwszy pokój. Następny w kolejności jest tak zwany Control Room, który z pozoru wygląda skromniej, ale... zresztą za chwilę sami usłyszycie. Najważniejszym elementem wyposażenia tego pokoju jest konsola SSL AWS 948 Delta, której cena to, uwaga, 365 tysięcy złotych. Idąc dalej, w lewym dolnym rogu znajduje się kompresor The Phoenix Mastering Kompresor za 25 tysięcy złotych oraz cała masa innego sprzętu i niezbędnego okablowania za kolejne dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych. Zasadniczo pokój ten służy do miksowania i masteringu utworów, więc nie zabrakło 2 zestawów monitorów odsłuchowych. Jeden firmy Yamaha, a drugi firmy Genelec. Mnie najbardziej urzekł leżący na środku pokoju dywan, który zapewne oprócz komfortu ma za zadanie poprawić akustykę. Prosto z Control Roomu przechodzimy do Live Roomu, czyli miejsca do nagrywania prawdziwych instrumentów. Największym z nich jest pianino Hoffman Grand Piano za 190 tysięcy złotych. W tle widać kilka gitar, z czego jedna z nich to wyrób firmy Gretsch za prawie 3000 złotych. Sprawne oko dostrzeże również wspomniany już wcześniej mikrofon Manley Cardioid Microphone. Oprócz tego widzimy mnóstwo statywów pod mikrofony, mikrofony kierunkowe, telewizor oraz panele akustyczne znane ze studia Garrixa firmy Vicoustic. No i są dywany, tym razem aż 2. Następny w kolejności jest Writer's Room, który w sumie wygląda jak oddzielne studio dla artystów współpracujących z Protocol Recordings. W porównaniu do poprzednich pomieszczeń znajdujący się tu sprzęt jest nieco skromny. Mikrofon NTK RM2 za jedyne 2000 zł, klawiatura MIDI Innovation Launchkey 61MK2 za 1000 zł i interfejs audio Apogee Ensemble Thunderbolt za 11,5 tysiąca złotych. Nie mówię, że są to tanie rzeczy, ale jednak widać, że główne środki poszły na omawiane wcześniej i następną lokację. Na sam koniec zostawiłem Radio Studio, czyli jak sama nazwa mówi, pokój, w którym są realizowane wszelkiego rodzaju audycje, w tym Protocol Radio. Musimy się tutaj dobrze zrozumieć. Jest to profesjonalne studio do transmisji zarówno obrazu, jak i dźwięku, które powstało na wzór studia znanego holenderskiego radia 5 The Art. Na ścianach wiszą 2 telewizory marki LG o przekątnej 65 cali. Każdy z nich kosztuje 11,5 tysiąca złotych. Pozostając przy sprzęcie, którego nazwy coś nam mówią, Nicky korzysta z miksera Pioneer DJM 900 NX-S2 oraz playerów CDJ 2000 NX-S2. Koszt takiego zestawu, zakładając, że korzysta z 2 playerów, to około 28 tysięcy złotych. Socjalistyczny sprzęt do transmisji to kolejne tysiące dolarów, z czego wiele z urządzeń nie ma oficjalnie podanych cen. Śmiało można powiedzieć, że tak rozbudowana i bogato wyposażona siedziba wytwórni to marzenie wielu z nas. Niezależnie czy chcielibyśmy produkować muzykę, grać na instrumentach, czy prowadzić transmisję na żywo, w tym budynku możemy zrealizować każdy z tych pomysłów. Jako uzupełnienie dodam, że cały projekt był pod nadzorem akustyka, który opracował szczegółową adaptację każdego z pokoi. Jeśli chodzi o odwieczne pytanie Mac czy PC, to odpowiadam, że Nicky pracuje na Mac Pro. Mógłbym tak gadać i gadać, ale myślę, że przedstawione przeze mnie dane wystarczą Wam, aby wyobrazić sobie skalę inwestycji.
Tak prezentuje się pierwszy odcinek z serii Studia Gwiazd EDM. Kolejny już niebawem, a tymczasem zapraszam Was do subskrypcji kanału, polubienia fanpage'a, dołączenia do grupy, obserwowania Instagrama i oczywiście pozostawienia łapki w górę. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się, cześć!